Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jeżowski i Mateusz Lech. Witamy we wtorkowy, poranny dzień. Dzisiaj mamy 24 października, a tak ten dzień wyglądał na lotnisku w Permie. Słuchajcie, no poza lotniskiem. Śnieg spadł. Śnieg spadł. Tak wygląda. Widać, że tutaj Rosjanie cały czas robią rosyjską ruletkę, jeżeli chodzi o swoich pasażerów, jeżeli chodzi o linie lotnicze. No kolejny, słuchajcie, wypadek tym razem. Mateusz powie, co się stało. Więc tak, to co widzicie to jest Boeing 737, o ile dobrze rozpoznaję. Sytuacja miała miejsce w Permie, lot z Petersburga, lądowanie dziś o 6:30 rano. 186 pasażerów będzie miało traumę do końca życia. Samolot chyba miał problemy z hamulcami i nie zmieścił się na lotnisku i wyjechał. Na szczęście nikomu nic się nie stało poważnego. O mniej poważnych rzeczach się pewnie nie dowiemy, gdyż musi być, że lądowanie zakończyło się sukcesem. No ale lądowanie się chyba zakończyło sukcesem. No tak, w sumie lądowanie tak, tylko zmieszczenie nie. Ale nikt nie mówi o tym, że samoloty muszą się mieścić na lotnisku. Ja nie znam. Tak, i że muszą lądować na lotnisku, to wiesz, te lotniska są przereklamowane. Ale w sumie samoloty rosyjskie teraz, to znaczy w liniach rosyjskich, bardzo lubią pola. Nie wiem, czy zauważyłeś, już któryś samolot ciągnie go do pola. Tak wiesz. Może to... Tak, słuchajcie, i druga taka wiadomość, pojawiła się informacja, że Władimir Putin miał zawał, my tego nie potwierdzamy, nikt tego nie potwierdził, to są jakieś spekulacje, ale jesteśmy, słuchajcie, na to przygotowani, jeżeli się to wydarzy, to was mamy miniaturkę. Poinformujemy i mamy nawet na tą okazję, słuchajcie, miniaturka wygląda w ten sposób, nie wiem, czy będzie widać, powinno być widać. A być może to się stanie, tylko że nie dzisiaj. To sobie najwyżej datę zmienimy i tyle. Przechodzimy do informacji z rynku forexowego, ponieważ no, wczorajszy dzień to jest umacnianie rubla. I może kilka słów, dlaczego ten rubel się umacnia? O tym mówiliśmy w piątek. Tak, w piątek czy... Nie, wczoraj mówiliśmy. Wczoraj nie był piątek. Wczoraj mówiliśmy, dlaczego rubel się umacnia, a więc działania rządu dotyczące eksporterów, które dosyć skutecznie ukróciły rynek spekulacyjny, przynajmniej na razie. Na razie mamy korektę, tak to wygląda, ta korekta trwa już trzeci dzień, ten rubel się umacnia, w tym momencie jesteśmy na granicy 100 rubli za euro, a jeżeli chodzi o dolara, no to około 94. Widzimy, że troszeczkę słabiej reaguje yuan, co świadczy, że tam cały czas jest popyt na tą walutę, natomiast ten rynek spekulacyjny, który był nastawiony bardziej na dolara, bardziej podlega korekcie. I co widzimy, słuchajcie, widzimy, że jeżeli chodzi o, dzisiaj jeszcze nie patrzyłem, bo trudno jest znaleźć informacje, ściągnąć o wolumenie, ale dane za wolumen za wczoraj i za piątek wygląda to tak, że mamy 30% mniej transakcji walutowych. Tak z grubsza, nawet w poniedziałek było więcej, pod 50 w którymś momencie było mniej tych transakcji. Co to oznacza? Oznacza to, że ten kapitał spekulacyjny nie obstawia w tym momencie tego dolara powyżej 100, odpuścił, natomiast mieliśmy kilka dużych transakcji. No i prawdopodobnie możemy podejrzewać, że skoro nie bank centralny, bo nie sądzę, no to eksporterzy sprzedawali zgodnie z nowymi wytycznymi. Pamiętajmy, że oni mają tylko 2 dni na sprzedaż tej waluty, więc jeżeli ktoś zrealizował ostatnio jakąś większą transakcję, no to musiał się tej waluty pozbyć i prawdopodobnie, jeżeli nas słuchaliście, no będzie wchodziła ta kontrola i monitoring, no i eksporterzy zbyt wielkiego wyboru w wielu wypadkach nie będą mieli, a więc będą się pozbywać tej waluty, będzie to na pewno pomagać rublowi. Co może być niebezpieczne? Niebezpieczne byłoby dla gospodarki, dla rubla, jakby ten rubel nagle zaczął się gwałtownie umacniać. Czyli jeżeli byśmy widzieli zamiast 9 to 8 z przodu,
no to nie byłoby dobre. No bo jak gdyby duże wahnięcia kursu w krótkim czasie no nigdy nie działają dobrze na gospodarkę. I oczywiście jedni się cieszą, inni martwią, natomiast no nie byłyby to dobre informacje przede wszystkim dla eksporterów, jak i również dla rządu. Bardziej takim optymalnym jest to, żeby ten rubel powiedzmy kosztował 90, 92 i tu się zatrzymał i więcej ruchów nie robił, żeby była stabilizacja. Ale czy tak będzie, tego nie wiemy. Ten rynek jest płytki i dosyć zmienny. Wiele obstawia to podniesienie stóp procentowych już w piątek, bo przypomnijmy, w piątek jest posiedzenie. Natomiast są tacy analitycy, no i jestem też ja, który mówi, że jeżeli będzie podniesienie, to maksymalnie o 1%, albo go nie będzie, dlatego że ta sytuacja, znaczy podniesienie stóp procentowych nic nie daje, a tylko szkodzi gospodarce obecnie w mojej ocenie, no ale zobaczymy, jakiego zdania będą. Uruchomili ten kurek z tymi dolarami, więc może... To się powinno teoretycznie stabilizować, no bo skoro eksporterzy, natomiast widzimy też pewne efekty, zobaczymy jak dane będą następne, że import siada, bo ten import w tym roku, po tym jak siadł w 2022, zaczynał się rozpędzać głównie opierając się na Chiny, no ale dane z września i z października pokazują, że ze względu właśnie na wysokie kursy, no ten import zaczął dosyć mocno siadać, a ta stopa bazowa banku centralnego no szkodzi mocno importerom, eksporterom też, no ale importerom bardziej. Dobrze, możemy w takim razie przejść ogólnie marazm i chciałbym kontynuować w tonie marazmu. Marazm dosięgnął nawet oficjalne statystyki Rossstatu. Wzrost realnych płac w Rosji, który jeszcze niedawno noszony był na sztandarach, nawet przez premiera Rosji, nie wiem czy pamiętacie takie spotkanie, gdzie się chwalił, że wzrost płac przewyższa znacznie inflację, teraz wydaje się tracić na znaczeniu w miarę przyspieszania oficjalnej inflacji. Pomimo wcześniejszych sukcesów w zwiększeniu płac pracowników, obecnie obserwuje się wyraźne spowolnienie wzrostu płac, co prowadzi do spadku ich realnej wartości. I tu mówimy wciąż o tym zakresie rozstatowskim, nie mówiąc już o tym, jak inflacja rzeczywiście wygląda. Na koniec lipca wzrost płac realnych w ujęciu rocznym wyniósł 10,5 i tu się tym chwalił premier, ale eksperci uważają, że ta tendencja była krótka i płace realne są obecnie w stagnacji lub spadku. No, było tak ślicznie. Jednym z głównych czynników wpływających na te zmiany jest oczywiście inflacja, która przyspiesza, spalając dochody pracowników. Pomimo niedoboru siły roboczej, o którym często mówimy, i niskiego bezrobocia, firmy mają ograniczone możliwości podnoszenia płac ze względu na rosnące koszty życia, no i produkcji. Obecnie nawet oficjalna inflacja w Rosji przekracza prognozy i wpływa negatywnie na płace realne. W związku z tym Ministerstwo Rozwoju prognozuje spowolnienie wzrostu płac realnych w nadchodzących latach, nie miesiącach. Jest to także widoczne w nastrojach przedsiębiorców, którzy obawiają się zwiększonych kosztów, obniżonej rentowności swoich działań. Mamy więc sukces, który staje się porażką, zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami. Tu już nawet Rosstat przyznaje, że mieliśmy rację. Oczywiście nie przyznają się jeszcze do tego, jak bardzo mieliśmy rację, no bo ta inflacja jest jeszcze wciąż ukryta, ale mamy wiadomość dnia, która chyba idealnie Wam uzmysłowi, o jakiej skali mówimy, i tu oddaję głos Pawłowi, żeby opowiedział o naszym temacie dnia. Tak, znaczy ja nie widziałem jeszcze tych komunikatów Rossstatu, że pisali, że na Kremlinka Show podali prawdziwe informacje i że my tutaj się myliliśmy. Może się doczekamy. Ale może się doczekamy, tak, już niedługo. Podobno nas słuchają w Rosji. Takie dochodzą informacje do nas. Natomiast okazuje się, że mamy nowe badanie. Tutaj portalu HHRU, czyli takiego portalu, który zajmuje się badaniami i sondażami dotyczącego rynku pracy, ale nie tylko, on różne rzeczy robi. Ale nie jest to portal satyryczny, bo ta nazwa HHRU to brzmi tak troszeczkę prześmiewczo. Tak, nie.
Tutaj przeprowadzili taki sondaż dosyć reprezentatywny, ponieważ dotknął wszystkich regionów i w tym sondaż dotyczył pensji i wysokości tej pensji i okazuje się, oni przeprowadzają co roku taki sondaż, dosyć duży i pytają się Rosjan, czy pensja, czy wynagrodzenie, które otrzymują co miesiąc jest wystarczające, jeżeli chodzi o zaspokojenie. Tam jest wiele pytań, tak? Natomiast jednym z nich, i na tym chcielibyśmy się skupić, jest pytanie dotyczące, czy wynagrodzenie zaspokaja podstawowe potrzeby, w tym żywieniowe. No i okazuje się, że w tej edycji, w tym roku 45% Rosjan odpowiedziało, że nie. Kolejne 36% respondentów twierdzi, no bo to było, że stanowczo nie, a 36% respondentów twierdzi, że ma pensję, która ledwo pokrywa podstawowe potrzeby, czyli to tam jest zdefiniowane te potrzeby żywieniowe. To jest łącznie 81%. Tak, plus jakieś takie podstawy, natomiast no nic więcej, tak, czyli jakieś tam dodatkowe rzeczy nie za bardzo. Natomiast osoby, które twierdziły, że ich pensja wystarcza, żeby się utrzymać siebie i rodzinę, to jest poniżej 20%. Oni powiedzieli, że ich wynagrodzenie pozwala im kupić wszystko, czego potrzebują. No i teraz, no to ktoś mógłby powiedzieć, ok, no to są jakieś dane sondażowe i one mogą być niereprezentatywne. Natomiast ja bym spojrzał na trend, ponieważ to odbywa się co roku i jeżeli spojrzymy na 2021 rok, no bo chciałbym, żebyście zobaczyli, jak to było, jeżeli chodzi przed tą inwazją rosyjską, no to przed inwazją rosyjską, słuchajcie, osoby, które odpowiadały, że nie ma wystarczającej pensji, było 25%. Czyli tu mamy wzrost o 20 punktów procentowych. No okazuje się, że prawie połowa, 45% Rosjan twierdzi, że no, brakuje im na jedzenie i na inne podstawowe rzeczy. A w przypadku osób, które twierdzą, że ledwo im wystarcza, to przed inwazją było 39%, tak? A teraz mamy mniejszy jak gdyby można powiedzieć, że ten zmianę, tak? problem dotknął w przeciągu 2 lat kilkudziesięciu milionów ludzi. Tak, no bo to tak sobie my mówimy 45-20%, tak, czyli te 25 punktów procentowych, nie? Natomiast no jeżeli sobie na to popatrzymy, no to liczbowo, no to okazuje się, że te 45% to jest właśnie nasze tytułowe 65, tak, tam dałeś 65. 65 jakoś tak przeliczałem. Tak by wynikało, tak, tyle ile osób to by dotykało, no bo to są jak gdyby rodziny. Trzeba doliczyć do tego jeszcze te kolejne, które mówią, że ledwie wystarcza. No ale tak, no ale no powiedzmy, no ale tutaj skoro... No i teraz jedna uwaga. Pamiętajcie, że to jest sondaż, a więc niektóre osoby mogą obawiać się, tak, w Rosji odpowiadania na te sondaże, a więc sytuacja jeszcze może być gorsza, tak? Mogą stwierdzić, że lepiej odpowiedzieć, że wszystko jest ok, bezpiecznie, bo nie wiadomo kto pyta, nie wiadomo jak to zostanie użyte i tak dalej, nie? Tak. Ponieważ sondaż był przeprowadzany jak był przeprowadzany, to była próba i zarówno telefoniczna, jak i internetowa, czyli taka mieszana. Nie? Wiesz co, jakby ktoś w Rosji do mnie zadzwonił i zapytał, czy wystarcza mi? No wiesz, no właśnie, nie? Nie wiadomo co odpowiedzieć. Ale kto dzwoni? No właśnie, bo jak wystarcza, to może trzeba trochę zabrać, nie? To też w tą stronę, nie? Że może trzeba podnieść odrobinę podatek, albo że nie wystarcza, no to za bardzo przycisnęliśmy. Natomiast jeszcze tutaj mamy, słuchajcie, takie dane, że najczęściej o tym, że ich pensja wystarcza, mówiono, no i to się pokrywa z tymi wcześniejszymi w Moskwie, tu mamy odsetek, no ale też nieduży, 26% twierdziło, że im wystarcza, nie? Czyli mamy 74%, że im nie wystarcza, nie? A więc Moskwa 26%, obwód tomski 24%, Tatarstan i kraj nadmorski 23%. Czyli są jeszcze, słuchajcie, bo tu musimy właśnie, że to jest cała Rosja, tak? A więc są regiony, gdzie tam się okazuje, że jest po prostu gorzej, nie? Bo to jest to, co my podajemy, to jest jak gdyby średnia.
No i tutaj jak jeszcze niezadowoleni ze swoich zarobków uczestnicy badania zgłaszali, 56% respondentów oszacowało kwotę, ile im brakuje, tak, żeby móc się utrzymać, na ponad 20 000, 23% respondentów 20 000 rubli i 21, zaledwie 15 000 rubli im brakuje. Znaczy 56% mówiło, że brakuje im ponad 20 000 rubli, Ponad żeby 20. żyć, no to jest jedna najniższa krajowa prawie, niemalże, No. nie? No to bardzo dużo, żeby tak jakby brakuje im jednej pensji, żeby się utrzymać. Tak jakby ktoś w domu nie pracował. Tak, no coś w tym stylu, tak. No w każdym razie, no to badanie przeczy zupełnie to, co rząd próbuje pokazać, czyli że mamy wzrost realny dochodów, no bo jeżeli badanie sondażowe mówi, i to w takim stopniu, tak, no zobaczcie, że dwukrotnie, no bo wcześniej 25%, nie, a teraz 45%, no to mamy wzrost, no prawie, słuchajcie, o 100%, tak, osób, które w trakcie trwania konfliktu uważa, że no jednak skoro brakuje im, to jednak ich realne dochody musiały spaść, a nie wydarzyło się chyba nic innego. No. Więc te dwie wiadomości bardzo ze sobą się łączą. Ta pierwsza i druga, myślę, że widzicie, tu już Rosstat nawet się coraz bardziej zbliża do tego, co mówiliśmy i do tego drugiego, nie? Do tej drugiej informacji. Więc wygląda, że to my mamy rację, patrząc na te dane sondażowe, co wcześniej mówiliśmy, że realne dochody w Rosji spadają, a rząd się tutaj myli. A my przejdziemy sobie do następnej informacji, o której w Rosji za dużo nie ma, w Polsce też nie, a mianowicie czeka nas 12 pakiet sankcji. Unia Europejska rozpoczyna konsultacje w sprawie 12 pakietu sankcji wobec Rosji. Realnie myślę, że to będzie listopad, ewentualnie początek grudnia, jeżeli by się jakieś rozmowy przedłużyły, chociaż mówi się o listopadzie. Pakiet ma zawierać zgodę na, i to jest jak gdyby najistotniejszy, słuchajcie, punkt. W Rosji ten punkt jest bardzo często przemilczany albo pomijany, natomiast on jest najistotniejszy i być może będzie game changerem, jeżeli chodzi o sankcje. O co chodzi? Pakiet ma zawierać zgodę na wysłanie zamrożonych aktywów Banku Rosji na wsparcie Ukrainy. Czyli mówimy tu w tym momencie prawie o 300 miliardach, tak? Bo tyle jest mniej więcej w Unii Europejskiej zamrożonych, troszeczkę mniej, 280. Zależy jak się liczy, czy liczy się tylko Banku Rosji. No tu jest Bank Rosji, no to Banku Rosji to jest około 280. Ponadto nie wyklucza się, że zostaną nałożone dodatkowe ograniczenia na dostawy skroplonego gazu ziemnego, LNG. I tu jest bardzo duża szansa w mojej ocenie, że to nastąpi, no bo coś musi być w tym pakiecie. Oczywiście te aktywa, no to już jest bardzo dużo, to byłoby... Ale wiesz, ale uzupełnione guzikami i igłami, więc nie brzmiało to poważnie, nie? Tak, i tutaj wszyscy się śmieli, łącznie z Zacharową, Rosjanami, ponieważ Litwa zaproponowała któryś raz z kolei, ale wcześniej to nie przeszło, natomiast no teraz jest szansa, że to wejdzie. Zaproponowała własny wkład w pakiet, zakaz dostawy gwoździ, igieł i guzików do Federacji Rosyjskiej. Oprócz tego, i to jest często pomijane, ponieważ tam się znajdują nakrętki i na tych nakrętkach bym się skoncentrował, bo jeżeli okazałoby się, że te nakrętki faktycznie przestałyby być dostarczane do Rosji, no to jeżeli by nie było, bo to jest pytanie, wiesz, czy tak naprawdę przy dostarczaniu tego i przy tym zakazie, jaki będzie długi okres karencji? Bo jeżeli będzie okres karencji, to ten zakaz nie będzie miał takiej siły, ale jeżeli go nie będzie, no to będzie poważne uderzenie. Dlaczego? Dlatego, że większość w tym momencie nakrętek, gwoździ, a już na pewno igieł do szycia i igieł tych dziewiarskich jest sprowadzana z Unii Europejskiej. Ale nie była sprowadzana z Chin i żeby się przestawili na chińskie odpowiedniki czy indyjskie odpowiedniki, no potrzebują dosyć jakiegoś czasu. Tak? Chcesz mi powiedzieć, że państwo, które pretenduje do miana mocarstwa, 140 milionów ludzi, może dostać potężny cios poprzez nakrętki i guziki?
Nakrętki przede wszystkim, wiesz. To jest niesamowite, nie? To jest po prostu... Bo chodzi o to znowu, że to jest kwestia i rozstawu, no różnych rzeczy, tak, podpisanych umów. No do tej pory wszystko było sprowadzane z Unii Europejskiej i to może uderzyć, na przykład jeżeli to by było wprowadzone na przykład z dnia na dzień, chociaż no Unia Europejska, wiesz, jaka jest, jakby to zostało, no to uderzyłoby bardzo silnie właśnie w przemysł zbrojeniowy. To jest tytuł Bo na oni książkę. oczywiście mają jakieś tam zapasy, natomiast, no i pytanie, wiesz, ponieważ oni dyskutują, być może teraz Rosjanie robią zapasy, tak, i kupują tam sprzedaż, wiesz, nakrętek, igieł i gwoździ będzie rosła. Ale wyobrażasz sobie tytuł książki Jak Rosja upadła przez nakrętki? Przecież no jeżeli wiesz, na przykład, bo to był błąd, bo jakby zrobili tak, że wiesz, tak nie mówili, tylko że Unia Europejska tak nie może, nie? I w ostatnim momencie, że wiesz, oni się nie przygotowali, no to niektóre fabryki mogłyby stanąć w Rosji, tak? No, ale ponieważ oni się pewnie do tego przygotują, więc tego elementu nie będzie. Żarty żartami, natomiast co jeszcze w tym pakiecie? W pakiecie mogłyby się pojawić sankcje na energię jądrową, ale się nie pojawią. Tutaj bracia Węgrzy nie pozwolą, żeby te sankcje weszły. Natomiast na 99% będą sankcje na diamenty. I co ciekawe, za tym rozwiązaniem najbardziej optują Belgowie, czyli najbardziej się do tej pory sprzeciwiali jeszcze jakiś czas temu, a teraz najbardziej optują. Już się przygotowali na to. Nie, no rozwiązaniem tego rebusu jest to, że ceny diamentów spadają. I oni chcą trochę powstrzymać, tak, bo ceny surowca zaczęły tak spadać, że ceny produktów końcowych, tak, czyli już obrobionych, oszlifowanych diamentów i biżuterii też zaczęła spadać. No i oni nie chcą do tego doprowadzić, no bo to bije w ich biznes, a więc wykluczenie tych diamentów rosyjskich mogłoby podnieść ceny światowe. Jest taka szansa, tak, czyli z pozostałych kierunków. A przypomnijmy, że kraje G7 to jest 70% rosyjskiego eksportu diamentów. No i jest druga rzecz, o którym Rosjanie milczą, mówią, że oni sobie poradzą, bo mogą przekierować na Azję. A przypomnijmy, że Indie do końca roku nałożyły embargo na rosyjski surowiec. Właśnie nałożyły ze względu, że mają za dużo tego surowca i są za niskie ceny i chcą to powstrzymać, a więc teraz nie można wysyłać tych diamentów do Indii, a Indie są dosyć ważnym graczem, jeżeli chodzi o obróbkę diamentów, tak samo ważnym jak Belgia i tak samo ważnym jak kolejny tutaj gracz, czyli Izrael. A ostatnio te, powiedzmy, stosunki pomiędzy Izraelem a Rosją nie są do końca dobre, ponieważ Izrael oskarża Rosję o co? No, oskarża ich, że sponsorowali ataki terrorystyczne, z którymi mieliśmy miejsca na początku tego miesiąca, tak? A więc... Tak, więc tutaj jeżeli Indie by utrzymały to embargo i dołączyły się, no to mogłoby się wtedy okazać, no, że no nie byłoby gdzie sprzedać po prostu fizycznie tych diamentów. One byłyby szmuglowane. Co prawda rosyjscy politycy mówią takie głupoty w stylu, że przede wszystkim trudno jest ustalić pochodzenie diamentów, a więc niestety muszę zmartwić tych polityków i panią Zacharową, no bo okazuje się, że w obecnych już rozwiązaniach jest dosyć łatwo, a w rozwiązaniu i certyfikacji monitoringu belgijskiego no będzie widać wszystko jak na dłoni, wszystkie transakcje, pochodzenie, ponieważ jak gdyby po tym, jak ten diament wygląda, no można określić nawet, z której kopalni on został wydobyty. Tak, nie jestem tutaj specjalistą, natomiast słuchaj, takie informacje... Dobija 25 minuta, więc ty miałeś fajny cytat dotyczący Zacharowej, złotą myśl polityka. Myślę, że to dobry czas, tak, żeby... mamy dwie jeszcze rzeczy ze świata sportu. Słuchajcie, minister sportu Oleg, i to jest dosyć ważna informacja, Oleg Matycin powiedział, że ministerstwo jest zainteresowane dołączeniem białoruskich drużyn do profesjonalnej ligi rosyjskiej w prawie wszystkich sportach zespołowych. Po co to rozdrabniać, nie? Konsolidacja krajów. I tak, a druga informacja ze sportu, to już pewnie słyszeliście, UEFA ukarała Litewski Związek Piłki Nożnej. Powodem są obraźliwe hasła kibiców rzucane pod adresem Władimira Putina. Ciekawe, czy się przyjmie na innych stadionach, być może na polskich również, a więc być może polski PZPN też zostanie ukarany, zobaczymy.
Natomiast mamy złote myśli polityków, a może nawet to nie jest polityk, czyli Jewgenij Satanowski. Nazwisko ma takie, wiesz, no. Tak, to jest dziennikarz rosyjski, występuje u Sołowiowa, to jest jeden z ekspertów. Powiedział, że Maria Zacharowa niezbyt lubi Żydów, nie znosi Izraela, co więcej nie ukrywa tego. Kolejna pijąca, no i tu pada słowo, którego chyba nie możemy zacytować, ale chodzi o seks-pracownicę domu publicznego po rosyjsku. No i dodaje, że jednak niestety jest rzecznikiem naszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i pan Jewgenin stracił przez to pracę. Ja nie wiem, bo tutaj chyba powiedział prawdę. Nie wiem, czy coś gdzieś przekłamał. Ja nie wiem, czy ona jest taką pracownicą. Ale że nie lubi Żydów i nie znosi Izraela, to słyszałem. Tak. No to... Tak. No może po prostu... nie ukrywa tutaj wspólnego zamiłowania z Dimą Miedwiediewem do trunków. No i też jest znana właśnie z dosyć rozwiązłego życia. Tym optymistycznym akcentem wypada nam się pożegnać. Zakończyć. Prosimy o lajki, komentarze, subskrypcje. Dziękujemy wszystkim osobom, które wspierają nasz kanał. To dzięki Wam możemy tworzyć codziennie te treści. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.